Cześć Leszku. Cześć, witam Cię Michale. Witam Cię serdecznie. Jesień przyszła, już kawał głęboko po połowie października się zrobiło. Prace takie tradycyjne, rolniczo-uprawowe, zasiewowe już generalnie porobione dawno. No, porządki trzeba robić na zimę. Porządki, jakieś naprawy maszyn, regeneracje, przeglądy, nie? Bo to taki okres, nie? Ale Ty w przeciwieństwie do innych nie śpisz i no jeszcze w polu działasz. No wiesz co, porobiliśmy jakieś tam poplony słonecznikowe, mieszanka z faceli ze słonecznikiem. No i by trzeba to zniszczyć, nie? Zmieszać to trochę, pociąć z glebą. Ty mi powiedz tak, bo tak przeskakując do tematu faceli, bo na co to się w ogóle sieje? Z czym to się je? Powiedz bliżej, bo Ty, mówię, te specyficzne takie uprawy tutaj stosujesz. Coś bliżej, bo nie jest to temat tak ogólnie jakby dostępny, ogólnie popularny. Nie? Tak. Facelia jest bardzo ryzykowną rośliną, bo możesz zebrać 700 kg i możesz zebrać 300 kg. Ona się potrafi osypać. Czyli duży balans mamy tu między plonem. Dopiero możesz liczyć, jak już masz na przyczepie, nie? Plon. Okay. To jest raz, a drugie, no tylko po to się jest, żeby zebrać na nasiona. Na poplony, poplony środowiskowe, po żniwach, tak, wszędzie. Czyli między plony, poplony, jakby tak. tam to stosujemy i to ma generalnie zastosowanie. Z tego nie mamy żadnych tam olej, materiału na olej, do tłoczenia, bo ja wiem, że Ty tego typu rzeczy tam też stosujesz. Takie rzeczy tam stosuję, no, ale to z tego już nic nie zrobimy. Po prostu wartość dodana z faceli na nasiona jest to, że masz dobre stanowisko po faceli. Na inne rośliny, na przykład na inne rośliny. Okej. Czyli rośliny. Gleba jest żyzna i tak dalej. Tak jest. I jest fitosanitarna, czyści z wszystkich chorób grzybowych. A to jest w dobie dzisiejszych czasów bardzo istotne, bo problem z tymi chorobami różnego rodzaju przewija się niemiłosiernie i mamy problem ze zwalczaniem tego. Tak, wiesz, u nas w rolnictwie jest problem to, że mamy tak rzepak, pszenica, rzepak, pszenica, a jednak tych roślin trzeba płodozmian musi być bardziej rozbudowany z zasady, nie? Słonecznik na kwiatki. Powiem Ci, że myślałem nad tym, ale takiej ilości bym nie sprzedał. Ale to też nie na nasiona. To tu stosujesz stricte tylko i wyłącznie pod jako poplon, nie? Tak, na poplon, żeby trochę tej masy wprowadzić do tej gleby. Też użycie. Widzę, że dbasz o to, żeby ten zasób musi gleby coś tam być w tej ziemi, nie? Był maksymalnie, że tak powiem, dobry, właściwy i obfity, nie? Co tak patrzysz, czy maszyna zrobiła ładnie robotę? pocięła, nie? Jest ładnie pocięte. Za nami, za plecami stary, poczciwy jalonek. Dokładnie. Maszyna jest niezawodna, chodzi. Ona, ile? 150 koni, bo tak tu jesteśmy, 160. No, 160. Około 160. Jeszcze przed nim żeśmy wyskoczyli tutaj w kadr, żeśmy rozmawiali. Jaką wartość na przykład przedstawiał ciągnik, jak Twój dziadek kupował? Ojciec. 40 bodajże. 40 w 71 jak kupował. Aha. Bo tak teraz, przepraszam Ci, wtrącę, przy tych zmianach rządów i tak dalej, które nastąpiły niedawno, tak powiem, czy następują, o tak się wyrażę. No dzieje się teraz. Dzieje się bardzo dużo. Natomiast też porównujemy skrajne rządy, bo ojciec jak kupował tą 40, to było za panowania Gierka, tak. Czyli niby tego rozkwitu i tak dalej, tak. I takiego popularnego. Wtedy wartość ciągnika 25 świń oddał tam w rozliczeniu i ciągnik był spłacony. 25 sztuczników przez 5 lat, po 5 sztuczników na rok. No co to jest? No coś wspominałeś, że babcia nawet się tym zajęła. Tak. I praktycznie wyhodowali i ten traktor był spłacony, tak? A ja w 2011, jak ciągnik kupowałem, to tak sobie policzyłem dla siebie, że musiałbym 760 tuczników uchować, żeby ten ciągnik spłacić, nie? Jasny gwint, powiem Ci tak. Nie mam takiej chlewni na razie, bo muszę najpierw wybudować chlewnię, żeby ciągnik spłacić. Ale wiesz co, przy tej okazji chciałem poruszyć kilka tematów. Jest ciągnik marki Arbos, włoska marka ciągnika. I teraz tak, bo ta 40 już się wysłużyła się. Jest na emeryturze już. Na emeryturze, nie? Nie mówię, że ten Arbos koniecznie miałby zastąpić swojego Jelonka, bo wiem, że Ty do niego się przywiązałeś, ale mamy bardzo ciekawą propozycję dla ciągników zakupionych do końca tego roku na normie Stage 5. 7-letnią gwarancję. Mega, że tak powiem, istotna. To pierwsza marka, która ma taki długi okres gwarancji. No chyba raczej czegoś takiego na rynku nie spotkamy, nie?
No bo powiedz, sam masz doświadczenie dzisiaj z mechanikowaniem, z oddawaniem sprzętu do napraw. Jest to mocno kosztowna zabawa. Stąd no też... jak się coś tu popsuje, to nie są małe pieniądze, nie? No też właśnie. Stąd też tak naprawdę ta gwarancja 7-letnia na ciągnik, który tak naprawdę no, jest jednym z ważniejszych elementów w tym całym łańcuchu sprzętu. Klient ma ten komfort psychiczny, że przez 7 lat, jeżeli coś się stanie, tak, to nic nie włoży, tak? Dokładnie. Wiadomo, tylko oleje, to co trzeba. To taka bieżąca eksploatacja. Nie? Trzeba wspomnieć, tak jak tutaj też poza kadrami żeśmy rozmawiali, no, koniunktura na dzisiaj jest mocno średnia, nie? Mocno średnia, bo i sam wspominałeś z tą facelią, kurde. No, miało być lepiej. Zamysł był dobry, bo nawet miałeś kupić tą maszynę, co tutaj za nami jest, co dokładnie tutaj dziabie, czyli rozdrabnia, już tak mówimy troszeczkę potocznie. Natomiast no, z uwagi na średnio korzystną koniunkturę dla faceli, ten zakup musimy przełożyć. Trzeba odłożyć na razie, na tą chwilę. Ale z uwagi, że jesteśmy tutaj w takiej w cudzysłowie komitywie sąsiedzkiej, że tak na powiem. zasadzie telefon. Pomożecie? Pomożemy. W trudnym czasie pomożemy. Nie, nie mam goździków, ale mam słonecznik w razie czego. W razie za podziękowanie. Właśnie, przez to, że ta sytuacja nie jest nazbyt kolorowa w rolnictwie, dzisiaj w tym portfelu rolnika. Stąd też wychodzimy z inicjatywą ciekawego kredytowania, finansowania już od 0%. I to jest tak, że i na ciągniki Arbosa, wszystkie praktycznie modele od serii 2000, które się zaczynają od 25 koni, skończywszy na największej serii, która na chwilę obecną jest dostępna, tam 5136 koni dokładnie. Wszystkie ciągniki mają możliwość, że tak powiem, takiej subwencji od strony firmy Korbanek, aby ten zakup można dokonać z mniejszym obciążeniem dla portfela. Nie? Także to są ciekawe propozycje. Ale do tej maszyny, bo sprawdziliśmy, że nieźle nam to miesza. Marka Krukowiak, polska rodzinna firma, która tak naprawdę, Krukowiak słynie z opryskiwaczy i zawieszanych, i ciąganych, średnich, i dużych, olbrzymich, a nawet w ostatnich latach preferowane są opryskiwacze samojezdne. Nie? Także tutaj jest ta gama spora, ale kilka lat do tyłu marka Krukowiak przejęła, że tak powiem, firmę Pombrodnica, która pod jednym blendem teraz, czyli Krukowiak, oferują również maszyny uprawowe, i to zębowe, i to talerzowe, zestawy uprawowo-siewne, i wały doprawiające po polu, ale przede wszystkim agregat, który dzisiaj tutaj mamy, jest to Alfa Mulch, czyli 5-metrowa maszyna. De facto, patrząc na dostępność tego typu maszyny, to są 3 metry szerokości w ramie sztywnej, 4 metry, 5 metrów, 6 metrów w ramie składanej hydraulicznie. Jest to zwarta konstrukcja, tak naprawdę, gdzie mamy dwa segmenty robocze. Z przodu wał nożowy, który nam przechyla roślinę i tnie, co sprawdziliśmy, że robi robotę, pokładę. I o średnicy 400 mm, jak wspominałem, i wał tutaj talerzowy tak naprawdę, na talerzu falistym już OFAS i bezobsługowym łożysku, 400 bodajże 10 średnica, i on nam tutaj docina i miesza te resztki poplonu. To nie tylko możemy likwidować poplony tutaj tym sprzętem, bo tak, facelię żeśmy testowali w zeszłym roku, ścierniska kukurydziane, teraz bardzo wysoki słonecznik, i to daje radę naprawdę ta maszyna, także ona tam waży około 3 ton, ale jest to wystarczające. Przede wszystkim ta konstrukcja jest niesamowicie zwarta tej maszyny. Zwarta jest blisko ciągnika, także te 3 tony to jest akurat do tego ciągnika. I śmiga, bo prędkość tu z 15 na godzinę 15, śmiga. Tak. Wiesz co, musi być ta prędkość, no bo jak nie ma prędkości, to nie robi roboty, nie? Tym bardziej to jest bierne, tak? Okej, dokładnie, nie? A dzięki tej prędkości jest ta robota. Powiem tak, oprócz wielu przygotowanych takich promocji ze strony firmy Korbanek, czy to ta 7-letnia gwarancja na ciągniki, czy to bardzo atrakcyjne finansowanie już od 0%, i to nie tylko na ciągniki, na szereg maszyn towarzyszących również, albo my, że tak powiem, partycypujemy, albo tutaj producenci wspomagają, że ten zakup w tym okresie teraz trudniejszym jest łatwiejszy do dokonania. Nie? Mało tego, w ostatnim czasie żeśmy zrobili taki
dyl, potocznie mówiąc, dla jakby młodszych widzów, a mianowicie przy zakupie ciągnika marki Arbos, ładowacz marki Hydramet mamy za pół ceny. A jak dobrze doskonale wiesz, no to ładowacz jest nieodzowną. Jak się go nie ma, to się go nie docenia, co można dzisiaj turem, jak się nie ma tura, to a to się zrobi byle czym, tak? Jak masz trochę tura, ręcznie, tak, coś. toczką, jak to się mówi. A tak turem wszystko się zrobi. Jest to na pewno niebywały, ciekawy aspekt, bo niejednokrotnie klient się zastanawia, no dobra, ciągnik to już jest spory wydatek, ten ładowacz, podczas rozmów nawet to wynika, no to może później się domontuje, natomiast... Jak już bym kupował, to bym rotałoś. No właśnie. No to tak jest. Jak mówisz, każdy liczy na koszty, że bo to za drogo, ale później się już tego nie chce się dołożyć, a to może później. Najlepiej jak już jest fabrycznie zmontowane całe, tak jak powinno być. Jasna sprawa. Sam dobrze wiesz, że jak jest to skompletowane od razu na naszych halach, czy to na halach produkcyjnych, no zupełnie inaczej to współpracuje, współgra i tak dalej, nie? Także przypominając i reasumując, wiele ciekawych rzeczy na tle tych nieco gorszych rzeczy, no bo ta facelia cały czas z tyłu głowy chodzi. Ja wiem, że Ty jesteś podkurzony trochę tą sytuacją, natomiast mimo wszystko też nie odpuszczasz i... Też coś się, co roku trzeba coś, nie poddamy się w jednym roku, tak? No nie ma takiej możliwości. A tym bardziej rolnik taką, wiesz. Kto jak kto, nie? Czyli tak, 7-letnia gwarancja, finansowanie bardzo atrakcyjne, na bardzo atrakcyjnych warunkach i ładować za pół ceny. To są rzeczy, które można spotkać. Także zapraszamy oczywiście do odwiedzin naszej strony www.korbanek.pl i tam dowiemy się szereg interesujących rzeczy na temat tych promocji, o których mówimy.